Okna we wnęce zwieńczone łukiem. Zaczniemy od narysowania pomieszczenia. Sięgam po narzędzie ściany, wybieram kreator ścian. Długość ścian zmieniam na 600, grubość na 20. Głębokości pomieszczenia B nie ruszam, natomiast należy pamiętać, iż do wielkości pomieszczenia powinniśmy dodać głębokość docelowej wnęki. Poprawię jeszcze wysokość pomieszczenia i rysuję. Przechodzę do drzwi i okien, wybieram okna, standardowe dwuskrzydłowe, zaznaczam okno, wskazuję miejsce, podaję odległość A, głębokość osadzenia, Enter, wstawiam okno. Prawym przyciskiem myszy ponownie wskazuję miejsce, poprawiam wartość B, głębokość zmieniam na 0, Enter, wstawiam kolejne okno. Odległość między oknami to 1600 mm. Następnie przełączam się na widok przód. Na tym widoku będę chciała narysować kształt ściany, która będzie uwzględniała wnęki z łukami. Przełączę widok osi współrzędnych. Wpisuję UCS Enter, W Enter. W ten sposób będę mogła rysować bezpośrednio na widoku z przodu. Wybieram narzędzie prostokąt i rozciągam prostokąt od lewego dolnego narożnika do prawego górnego narożnika. Prawym przyciskiem myszy przywołuję funkcję i jeszcze raz rozciągam prostokąt po zarysie wnęki okiennej. Prostokąt rozciągnę w dół do podłogi, włączę jednak przyciąganie do punktu prostopadłość, zaznaczam prostokąt, chwytam za wierzchołek i dociągam do podłogi. To samo z drugim narożnikiem. Górną część prostokąta przekształcę w łuk. Wysunięcie łuku będzie 150, Enter. Tak narysowany kształt przy pomocy funkcji przesunięcie odsunę od okna o 200 mm w kierunku zewnętrznym. Escape'em wyłączam funkcję, następnie przy pomocy funkcji przytnij potwierdzonej klawiszem Enter usunę nadmiary szkicu. Escape'em wyłączam funkcję, pozostały element Delete'em usuwam. Obracam się w widoku powyżej lewy przód. Duży prostokąt po zaznaczeniu przesunę do narożnika ściany z oknem. Zewnętrzny prostokąt będę chciała odsunąć od ściany w kierunku do pomieszczenia o głębokość wnęki okiennej. Przechodzę na widok góra. Dla ułatwienia zmienię układ osi współrzędnych. Wpisuję ponownie UCS Enter, W Enter. Zaznaczyłam ponownie element. Prawym przyciskiem myszy wybieram przesuń. W osi Y o minus 300 przesuń, zamknij. Przełączam się na widok powyżej lewy przód. W tym widoku dorysuję szkic, który wykorzystam do bocznych ścianek naszej wnęki. Przytrzymuję Shift oraz scroll na myszce i obracam pomieszczeniem. Wpisuję komendę 3D Face. Wyłączam przyciąganie do punktu prostopadłość i rozciągam płaszczyznę. Przechodzę na widok góra. Zaznaczam rozciągniętą płaszczyznę. Wybieram przyciąganie do punktu środkowego. Prawym przyciskiem myszy lustro. Odnajduję środek, na przykład na środku wnęki okiennej. Klikam lewym przyciskiem myszy, odsuwam myszkę pionowo w dół. Potwierdzam odbicie w lustrze, lewy, prawy przycisk myszy.
Przełączam się ponownie na widok przód. Zewnętrzny fragment wnęki skopiuję do drugiego okna. Prawym przyciskiem myszy wybieram kopiuj, klikam poniżej lewym przyciskiem myszy, odsuwam myszkę w prawo, wpisuję wartość 2800, Enter, Escape. Aby wygenerować element dowolny, powinniśmy zmienić układ osi współrzędnych. Wpisuję z klawiatury ponownie UCS Enter, W Enter, wybieram elementy dowolne, klikam lewym przyciskiem myszy w obszar. Będzie to podest o wysokości 300. W warstwie zmieniam mu nazwę na ściana i rysujemy. Przechodzę na widok lewy przód. Jak widzimy, element został narysowany bliżej ściany zewnętrznej. Zaznaczam go. Prawym przyciskiem myszy wybieramy przesuń 2 punkty i odsuwam do środka pomieszczenia. Wracam ponownie do widoku przód. Użytkownicy programu CAD Kuchnia oraz CAD Decor Pro mogą w narzędziu Pokaż ukryj element ukryć elementy dowolne. Użytkownicy programu CAD Decor powinni ten element dowolny odsunąć od projektu. Po zaznaczeniu wybieram przesuń w osi X o na przykład 7000 przesuń, zamknij. Przełączam się ponownie na widok góra. Jak widzimy, obiekt został odsunięty. Wracam do widoku powyżej lewy przód. Zaznaczam pierwszy szkic i go rozbijam. Zaznaczam wewnętrzny szkic i również go rozbijam. Oddzieliłam w ten sposób 2 łuki. Na podstawie tych łuków stworzymy płaszczyznę, która będzie we wnęce nad krawędzią okna. Musimy jednak dodać funkcję, która znajduje się w funkcjach zaawansowanych. Dojeżdżam do szarego pola na górze programu, prawym przyciskiem myszy wybieram Dostosuj interfejs użytkownika. Wybieram iCAD, paski narzędzi, prawym przyciskiem myszy wstaw pasek narzędzi, nazywam go własne, poniżej wpisuję początek nazwy powierzchni, wybieram powierzchnię prostokreślną i przeciągam ją do własnych pasków. Zatwierdzam zastosuj i OK. Narzędzie zostało dodane. Zanim rozciągnę powierzchnię, zwiększę gęstość podziału siatki. Wpisuję komendę Surf Tab 1, Enter. Określam wielkość podziału, na przykład 100, Enter. Wybieram narzędzie, wybieram pierwszy element i drugi. Siatka została rozciągnięta. Przechodzę na widok góra. Zaznaczam łuk oraz boczne fragmenty. Wpisuję komendę blok, Enter. Nadaję nazwę. Wybieram określ na ekranie. Mam włączoną opcję przekształć w blok. Potwierdzam OK. Wskazuję punkt bazowy. Blok został utworzony. Zaznaczony blok wybieram kopiuj, dojeżdżam do narożnika bloku i odnajduję punkt zaczepienia przy drugim oknie. Escape'em wyłączam ruch. Przechodzę na widok góra. Odsunięty element po zaznaczeniu, prawym przyciskiem myszy wybieram przesuń, wpisuję wartość minus i przesuwam do projektu. Zamknij. Przechodzę do wizualizacji. Jak widzimy, elementy zostały dodane, wystarczy tylko zmienić im kolor. I tak powstały okna z wnękami zwieńczonymi łukiem. Dziękuję za uwagę.